Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. No patrząc z punktu widzenia strategicznego, to te walki pod Bachmutem nie mają żadnego tak naprawdę znaczenia. W każdym bądź razie, jeżeli nacierający zawsze musi angażować dużo większe siły i środki i z tego względu pewnie jest realizowana ta wojna na wyczerpanie, gdzie jednak ma ona miejsce na korzyść samych Ukraińców, ponieważ to oni zadają straty, a Rosja nieudolnie prowadzi tą ofensywę na tym kierunku, bo ta ofensywa powinna być przede wszystkim wcześniej przygotowana. Odpowiednia ilość sił, środków, które w krótkim czasie uderzają, opanowują określony teren, a oni prowadzą taką ofensywę, która polega na niszczeniu kolejnych fal własnych żołnierzy, tego mięsa armatniego. Ponoszą ogromne straty. Jeżeli nawet w końcu zdobędą ten Bachmut, to będzie to pyrrusowe zwycięstwo. Zwycięstwo, które w istocie będzie kosztowało Rosję tak dużo, że nie będzie w stanie w tym regionie prowadzić dalszych działań. Tak naprawdę rzeczywiście w niektórych mediach zachodnich można, czy nawet i polskich, odczytać takie informacje, że przecież Rosja ma ogromne zasoby. Tak, ma ogromne zasoby, ale starego sprzętu. I wcale nie ma takiej ilości ludzi, których mogłaby wysłać na front. Kwestia przeszkolenia, kwestia doposażenia. No to są ogromne problemy logistyczne, z którymi zderzyła się Rosja, no, które pokazują, że te mrzonki Putina o opanowaniu, nie wiem, całej Europy, no to można sobie po prostu w tej chwili już można się z nimi pożegnać. Krótko mówiąc, teraz kiedy Ukraina, miejmy nadzieję, będzie otrzymywała sprzęt, też ma problemy logistyczne, ale będzie to przede wszystkim sprzęt nowszej generacji, sprzęt, który jest dużo bardziej precyzyjny i skuteczny na polu walki, potrafi działać w nocy, strzelać w ruchu, tak jak te czołgi, które ma utrzymać, a Rosja też sięga po zasoby, które co prawda ma, ale są to coraz starsze. Już nie te 72, ale te 62, czy jeszcze jakieś inne uzbrojenie, które zalegało w magazynach od czasów II wojny światowej, czy zimnej wojny, no i które ma tak naprawdę dzisiaj niezbyt wielkie znaczenie, dużą użyteczność na polu walki. Polecałbym książkę 2017 Wojna z Rosją generała Shirefa, który mówił o rzeczywistych zagrożeniach z kierunku rosyjskiego. Z drugiej strony nie wykluczam tego, że Putin i ta kremlowska władza żyła właśnie w takim odizolowaniu od rzeczywistości, bo nawet te roszczenia, które w grudniu, styczniu padały wobec sojuszu NATO, właśnie dążące do tego, żeby odbudować to, co było w epoce zimnej wojny, czyli dawny Związek Radziecki, czy też myślenie o tej armii przez Putina, taką jaką ją widział podczas defilad, jaką raportowali mu generałowie, którzy podczas ćwiczeń zapad zdobywali stolice państw zachodnich, no pewnie spowodowało, że Putin naprawdę uwierzył w to, że jest potęgą. Dopiero Ukraińcy boleśnie zweryfikowali jego myślenie o własnym potencjale bojowym. Polityka zastraszania, ta propaganda rosyjska spowodowała, że w pierwszych dniach wojny kraje, które przypisywały sobie rolę liderów w Europie, liderów odpowiadających za nasze bezpieczeństwo, Niemcy, Francja, zrobiły krok w tył i czekały, co się wydarzy. Pewnie specjalnie nie angażowałyby się nawet we wspieraniu Ukrainy, gdyby nie naciski Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy krajów flanki wschodniej NATO, w tym przede wszystkim Polski. Co by się stało? Myślę, że realizowałby się ten plan, o którym mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Gdyby łatwo zdobył dyktator Ukrainę, no to pewnie przyszłaby kolej na Mołdawię, Litwę, Łotwę, Estonię i także na Polskę, ponieważ Polsce ta kremlowska władza nie jest w stanie wybaczyć tego, że tak bardzo wspiera Ukrainę i że Polska już nie chce mieć więcej, być pod rosyjską okupacją, a żaden z tych krajów, które dzisiaj są na zachodzie, no nie chce i który doświadczył ruskiego miru, nie chce, aby to wróciło. To słychać w tych wściekłych wypowiedziach Miedwiediewa czy różnych polityków, których trudno traktować poważnie, czy wojskowych nawet rosyjskich, którzy odgrażają się. No widać wyraźnie, że przegrywają tą wojnę, no i próbują tą swoją frustrację wyładować, śląc właśnie takie pogróżki w stronę tych państw, które doprowadziły w istocie do ich porażki, bo gdyby nie aktywna rola chociażby prezydenta Dudy czy naszego kraju tak naprawdę, no to pewnie ta pomoc nie płynęłaby w wystarczający sposób w kierunku Ukrainy, tak aby Ukraina po prostu miała czym walczyć.
Rosjanie nie zdobywają miast, terenu, tylko go niszczą takim walcem ogniowym. Tak jak wcześniej Mariupol, Siewierodonieck, a Ukraina szanuje swój potencjał bojowy, swoich żołnierzy. Rzeczywiście te działania, które są prowadzone, one powodują duże straty po stronie rosyjskiej. Mam nadzieję, że w odpowiednim czasie będą te siły z Bachmutu wycofane, ponieważ trudno poświęcać ogromne zgrupowania, związki taktyczne na kierunkach, które nie mają znaczenia. Znaczenie miałoby i byłoby sukcesem dla Rosji zdobycie Słowiańska, Kramatorska w tamtym rejonie, a na to się nie zanosi, ponieważ pół roku temu, czy nawet rok temu usłyszeliśmy o walkach w rejonie Popasnej, teraz już przesunęli się Rosjanie do Bachmutu, to jest raptem, 20-30 kilometrów. Nie jest to jakikolwiek sukces, o którym można by mówić w kategoriach operacyjnych, a co dopiero strategicznych. Rzeczywiście w tej chwili tak naprawdę trwa wzajemne wyniszczanie, ale na tym froncie wiele się nie dzieje. Z tym, że obrona jest takim sposobem działania, który ma przygotowywać ofensywę i myślę, że Ukraina właśnie w tej chwili generuje swoje siły po to, aby uderzyć z zaskoczenia mądrze, aby zbudować odpowiednią przewagę, a nie pod presją, tak jak Rosjanie, polityków, gdzieś tam prowadzić na siłę działania, które nie są odpowiednio przygotowane. Mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie kilkunastu tygodni będzie to jednak odcięcie Krymu od dostaw z Rosji, czyli zniszczenie chociażby mostu kerczeńskiego, przecięcie tej drogi lądowej na Krym. Byłby to naprawdę ogromny sukces o znaczeniu strategicznym, który byłby z pewnością klęską Putina i mógłby dać też Ukraińcom taką siłę do tego, żeby rozwijać to uderzenie w takim kierunku, aby całkowicie wyprzeć Rosjan z własnego terytorium. Dlatego ta ofensywa polska, dlatego Polska przekazała te pierwsze Leopardy, dlatego właśnie dążenie do tego, aby Ukraińcy mieli też artylerię, która pozwala uderzać na głębokie tyły, tak aby te logistyczne odwody z amunicją, z paliwem nie docierały do tych żołnierzy, którzy walczą na pierwszej linii. To myśmy się tego nauczyli też podczas misji, które realizowaliśmy chociażby w Iraku, że ta inicjatywa na polu walki musi być. Dzieje się zbyt dużo, zbyt szybko, zbyt dynamicznie, żeby czekać na dyrektywy z najwyższych szczebli dowodzenia. Mówi się, to znaczy jest na to określenie mission command, czyli krótko mówiąc, żołnierz ma znać misję, cel działania i sam podejmuje czasem decyzje na polu walki, bo nie da się wszystkiego precyzyjnie zaplanować. I to jest ta przewaga nad armią ukraińskiej, nad tą armią rosyjską, która czeka na to, co każą wyżsi przełożeni, uderza w bardzo schematyczny sposób. Nie ma tam jakiejś myśli taktycznej, nie ma takiej inicjatywy, która decyduje o tak naprawdę zwycięstwie na polu walki. Mam to doświadczenie, że służyłem w tej armii z minionej epoki, rzeczywiście, która była w Układzie Warszawskim i w tej nowoczesnej armii. Mam takie déjà vu sprzed ponad 30 lat, patrząc chociażby na te pokazy białoruskich żołnierzy, którzy głowy używają do rozbijania cegieł czy dachówek gdzieś i tych dowódców, których żołnierze nienawidzą, bo głównym wrogiem jest ten przełożony, ten oficer, który stawia zadania i który nie szanuje żołnierzy, tych, którzy realizują zadania na polu walki. I tak ta armia wciąż wygląda. To jest pogarda dla własnych podwładnych. To jest pogarda, którą Putin pokazuje nawet wysokim urzędnikom wojskowym, czy szefowi chociażby wywiadu, generałowie niższym rangą. Otóż armia feudalna z minionej epoki, gdzie nikt nie utożsamia się z przełożonymi, każdy walczy tylko o przetrwanie, ewentualnie o to, żeby coś na tej armii, na tej wojnie wygrać, zrabować, dostać jakieś dodatkowe profity za to, że uczestniczyło się w tej wojnie, ale w istocie nie ma tego czynnika, który decyduje o zwycięstwie, tego czynnika morale, zaangażowania i przekonania, że to, co robimy, jest słuszne i jesteśmy zespołem. Nasza armia bardzo mocno się przewartościowała właśnie przez wspólne misje, głównie z Amerykanami, czy to w Kosowie, w Afganistanie, w Iraku. Ja powiem, że nawet te wojska obrony terytorialnej, o których próbowano mówić, że to takie wojsko drugiej kategorii, dla mnie to jest fascynujące, kiedy widzę entuzjazm, zaangażowanie tych żołnierzy, to przejmowanie inicjatywy. Nawet w takich warunkach kryzysu, przecież to oni tam, dowódcy, wbrew, czy nawet nie czekając na dyrektywy wyższych szczebli dowodzenia, wchodzili do domów opieki społecznej, ponieważ nikt nie chciał tym ludziom pomagać, reagowali na ten kryzys, który miał miejsce przy granicy,
reagują przy klęskach żywiołowych. No tego dzisiaj oczekuje się od wojska, że nie stoi w koszarach w gotowości do wojny, której nie będzie, tylko że rzeczywiście ocenia rzeczywistość na bieżąco taką, jaką jest i sama proponuje konkretne działania, w których mogłaby być użyta i przejmuje tą inicjatywę, tak jak Ukraińcy właśnie w wielu tych obszarach, których pewnie nawet trudno oczekiwać, żeby Kijów tam planował jakiekolwiek działania. Flanka wschodnia w końcu ma już pełne jednostki, czyli to, co zwinięto, zostało z powrotem rozwinięte. W tej chwili te struktury trzeba wypełnić sprzętem, uzbrojeniem, które zostało zamówione, przeszkolić obsługi. No to jest w tej chwili kluczowe zadanie. Przeszliśmy całkowicie na nowoczesny, super nowoczesny sprzęt natowski. To, co jest kluczowe w tym roku, to przeszkolenie obsług, załóg i zgranie tego wszystkiego, aby tworzyło to taki jednolity system od wojsk specjalnych przez obronę terytorialną, po lotnictwo i wojska zmechanizowane, jednostki pancerne, tak żebyśmy nie mówili o jednym rodzaju wojsk, tylko żeby nasi żołnierze potrafili synergicznie współdziałać na polu walki. To są przede wszystkim Abramsy, najlepsze czołgi na świecie dzisiaj, czołgi K2. To są perspektywy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. HIMARSy, które zmieniły sytuację na froncie w Ukrainie, my będziemy mieć nie w ilości kilkunastu, ale kilkuset sztuk. To jest potencjał odstraszania, który jest konieczny, żeby Polska mogła czuć się bezpiecznie, mając w perspektywie jednak wciąż borykanie się z takim kłopotliwym i agresywnym sąsiadem, jakim jest Rosja i Białoruś rządzona przez Łukaszenkę.